Cześć! Dziś zainstaluję Windows 9 na komputerze z płytą główną GB GA H61M, DS2, DVI procesorem i5 trzeciej generacji, kartą graficzną GeForce 8600, dyskiem SSD Good RAM i 8 GB pamięci DDR3. Przetestuję także adapter umożliwiający użycie karty PC i w komputerze z PCI Express. Windows 9 to wersja systemu operacyjnego oparta na podglądzie technicznym Windows o numerze kompilacji 9838 z 2014 roku. Posiadała wiele ulepszeń i zmian w porównaniu do poprzednich wersji. Wydanie to przyniosło zmiany wizualne, w tym nowe logo, tapety i ikony. Zaktualizowano animację okien, a tryb Aerosnap umożliwiał teraz łączenie aż 4 okien. Menu Start zostało przywrócone z elementami z poprzednich wersji systemu, umożliwiając płynne przełączanie między ekranem głównym a menu. Inne zmiany obejmowały poprawki w eksploratorze plików, ulepszoną obsługę aplikacji Metro, nowe aplikacje oraz zmiany w pasku zadań i centrum powiadomień. Dodano także nowe motywy, ikony i dźwięki. Instalacja przebiegła bez żadnego problemu. Klucz produktu znajduje się na archive.org. Przy pierwszym uruchomieniu systemu wita nas konfigurator typowy dla Windowsa 8. Na początek instaluję sterowniki przy pomocy Snappy Driver Installer. OK, sterowniki są zainstalowane, czas na próbę uruchomienia Voodoo 1 w adapterze ASM1083. Adapter gniazda PCI na PCI Express umożliwia wykorzystanie kart PCI w gnieździe PCI Express. Jeśli używane są karty PCI o standardowej wysokości, całość będzie wyższa niż normalna karta PCI. Jeśli używana jest karta PCI niskoprofilowa, wysokość będzie zgodna z kartą o standardowej wysokości. Adapter oparty jest na mostku ASM1083 firmy AS Media. Dzięki temu adapterowi można uniknąć konieczności zakupu nowych kart zgodnych z PCI Express i efektywnie wykorzystać już posiadane urządzenia PCI. Przy pomocy programu Driver Signature Enforcement Override podpisuję sterowniki Voodoo. Następnie wyłączam wymuszanie podpisów sterowników. Aby przejść do tego ustawienia, należy, trzymając klawisz lewy Shift, uruchomić komputer ponownie, lub możemy to zrobić wchodząc w menu Start, Ustawienia, Aktualizacja i Zabezpieczenia, Odzyskiwanie i wybierając opcję Uruchom teraz. Niestety bez powodzenia, czarny ekran przy próbie uruchomienia Glide w grze Quake 2. W trybie programowym gra oczywiście działa bez żadnego problemu. Raz udało mi się uruchomić grę Descent, ale z przekłamanym obrazem i zakłóconym dźwiękiem. Zaczynałem już powoli wątpić w sprawność komputera, dlatego zainstalowałem Benchmark 3D Mark 2005. Zaktualizowałem też DirectX Benchmark, bez problemu działa na karcie NVIDIA. Następnie spróbowałem uruchomić karty dźwiękowe Creative, Sound Blaster Live 5.1 oraz Live 24 bity. Karty co prawda zainstalowały się bez błędu, ale nie dawały żadnego dźwięku. Raz udało się uzyskać zniekształcony dźwięk. Być może winny jest też ten dziwny Windows 9.
Zaczynałem powoli wątpić w Windows 9. Dlatego też zainstalowałem 3D Marka. I test przeszedł bez żadnego problemu. Tak samo Quake 2 w OpenGL działa poprawnie. Coś jest ewidentnie nie tak z adapterem PC i kartą wideo. Postanowiłem spróbować z Windows 7. Na szybko zainstalowałem 7. Na dysku SSD zajmuje to dosłownie parę minut. Przetestuję adapter z różnymi kartami PCI. Na początek przetestowałem adapter z kartą sieciową Realtek 8139D. Aby zamontować kartę, musiałem zdemontować śledzia z adaptera. Komputer się uruchomił, system zainstalował kartę. Nie było żadnego problemu z działaniem tej karty. Kolejną kartą jest karta sieciowa Realtek 8029. Tym razem komputer się włącza, ale nie daje obrazu. Kolejna była to karta graficzna Rive 128. Bez problemu uzyskałem obraz. Karta Sound Blaster 128 jest wykrywana, jednak brak sterowników. Kontroler USB na chipsecie VIA nie działa, nie jest wykrywany. Porażką zakończyły się także próby użycia kart Sound Blaster Live 5.1 oraz Live 24 bity. Karty zainstalowały się bez błędu, ale nie dawały żadnego dźwięku. Raz udało się uzyskać zniekształcony dźwięk. Karta sieciowa D-Link instaluje się, ale system nie działa stabilnie, połączenie internetowe niby jest, ale nie działa. Kontroler IDE nie jest w ogóle wykrywany. Karta dźwiękowa na chipsecie CMI 8738 nie jest w ogóle wykrywana. Karta sieciowa na chipsecie Intela instaluje się i działa bez problemu. Sound Blaster Live, jak już wcześniej wspomniałem, nie daje dźwięku. Karty S3 nie chciały działać, co prawda monitor wybudził się, ale bez treści obrazu. I na koniec testów, ponownie karta akceleratora Voodoo instaluje się, nie ma wykrzykników. Ale jedynie udało się uzyskać przekłamany obraz.
Testy kontrolera ASM1083 firmy AS Media w systemie Windows wykazały wiele problemów z działaniem kart dźwiękowych i graficznych. Adapter wydaje się być problematyczny przy próbach uruchamiania gier oraz korzystania z niektórych kart PC. Niektóre karty działały poprawnie, ale wiele z nich nie działało zgodnie z oczekiwaniami. Dobrze, że chociaż Doom działa.